tej strony Paweł Rykowski i Krzysztof Rakowski. Witamy w kolejnym odcinku serii Nerd Management, gdzie dzisiaj mamy wyjątkowego gościa. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, dzięki wielkie za wszystkie subskrypcje, za szerowanie naszego kontentu, udostępnianie, wszystkie dyskusje i na YouTubie, i w mediach społecznościowych, także dziękujemy za nie i prosimy o więcej. A dzisiaj Krzychu, masz dziś super wyjątkowego gościa, może powiedz o nim więcej. Moim gościem dzisiaj jest Joanna Kucharska, która jest Chief HR Officer w firmie SEE, to jest firma oczywiście w branży IT. Joanna ma bardzo duże doświadczenie w budowaniu zespołów, w pracy właśnie w takiej organizacji IT. I dzisiaj porozmawiam z nią o 3 sprawach, które są takich na przecięciu tych tematów, które nas interesują, czyli IT, leadership i rola kobiet w organizacjach takich jak nasze. Super, także nie przedłużając dziewczyny, czemu was tutaj nie ma jeszcze, zapraszamy do oglądania i jedziemy. Cześć Anna. Cześć Krzysztof. Dziękuję, że nas odwiedziłaś i zechciałaś porozmawiać z nami o sytuacji kobiet w branży IT i kobiet jako liderek. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Powiedz mi, jak w ogóle właśnie wygląda ta sytuacja kobiet w naszej branży? Wiesz co, no to możemy się oprzeć o takie 2 raporty z niedawnych lat. W jednym raporcie bodajże Bulldoga była mowa o tym, że w tej chwili w branży IT to jest około 13% kobiet. A co ciekawe, według raportu No Fluff Jobs, ten raport mówi o tym, że 30% programistów i programistek to są kobiety. Co ciekawe, mówi tu tylko właśnie o tym aspekcie programistów, a nie w ogóle procencie kobiet w IT. No ale niezależnie od tego, czy 13, czy 30, no to wciąż jest mało, tak? No wciąż jednak jest to dosyć niski wskaźnik. No właśnie, mówisz o programistach, ale przecież branża IT to nie tylko programiści i programistki. To jest o wiele szerszy zakres zawodu. Zdecydowanie. Ja myślę, że to w ogóle jest jeden z głównych powodów, dlaczego tych kobiet w IT jest tak mało, tak? Zresztą same kobiety o tym mówią, bo w jednym z tych raportów 47% kobiet stwierdza, że główną barierą wejścia do świata IT jest to, że nie wiedzą od czego zacząć. No i myślę, że to jest problem nie tylko kobiet, ale generalnie osób, które nie znają branży IT. Natomiast z racji tego, że mężczyźni częściej idą na kierunki informatyczne, to mają jednak w tym obszarze większą wiedzę. No a branża IT to nie tylko programiści. To tak naprawdę w całym cyklu wytwarzania oprogramowania to tylko 30% to jest development. Reszta to jest testowanie, analiza, zarządzanie projektem, stanowiska konsultantów od przeróżnych systemów, no i oczywiście liderki i liderzy. No właśnie, jak wygląda ten procent udziału kobiet na stanowiskach liderskich, jako liderek? No tutaj właśnie jest mało badań, jeśli chodzi o ilość kobiet na stanowiskach liderskich. Natomiast sprawdzałam sobie, jak to jest w ogóle, jeśli chodzi o kobiety na stanowiskach liderskich. I wydaje mi się, że ta specyfika branży IT jest w ogóle specyfiką, niestety, ilości kobiet na stanowiskach liderskich, bo generalnie na stanowiskach menedżerskich, zarządczych kobiet jest zdecydowanie mniej niż mężczyzn. W branży IT pewnie jeszcze mniej z tego względu, że w ogóle w branży IT jest mniej kobiet. No tak, to wynika chyba od takiego samego początku, prawda? Kiedy jednak chłopcy to komputery, dziewczyny to lalki, tak, i inne tego typu rzeczy. Jakie są w ogóle podstawy tej różnicy? Z czego wynikają te różnice? Oczywiście nie znam aż wszystkich badań, tak? I nie jestem w stanie się wypowiedzieć, bo jest to pewnie bardzo złożony temat. Natomiast masz zdecydowanie rację, że to się bierze już gdzieś tam z początków, tak? Przecież każdy z nas wybierał gdzieś tam swoją ścieżkę zawodową w liceum, gdzie tak naprawdę niewiele jeszcze wiedzieliśmy o świecie i raczej kierowaliśmy się tym, co nam gdzieś wskazali rodzice, nauczyciele. Słuchałam ostatnio bardzo ciekawego podcastu, w którym była mowa o takim badaniu, bo nie wiem, czy wiesz, że podobno na początku rozwoju informatyki na studiach informatycznych było więcej kobiet niż mężczyzn. Zmieniło się to gdzieś w okolicy roku 1994 roku. To oczywiście są dane ze Stanów, tak? Bo tam w Stanach tam to wszystko badają. I po 1994 roku ta proporcja kobiet i mężczyzn zaczęła spadać na rzecz mężczyzn. I przeprowadzono badanie, które miało dojść do celu, do genezy takiego, a nie innego porządku rzeczy. I okazało się, że rodzice, bo to były lata 90., później wchodziliśmy w nowe tysiąclecie, rozkwit komputerów i dopiero wtedy się pojawiały pierwsze laptopy, komputery przenośne. I co ciekawe, rodzice raczej kupowali ten sprzęt chłopcom
niż dziewczynką, tak? Więc w naturalny jakiś sposób, znaczy w naturalny, w taki bardziej gdzieś tam zdefiniowany rolami społecznymi, jest tak, że mimo wszystko wciąż chłopców się predysponuje, oczywiście generalizując, tak, bo zmienia się to i nie jest tak w każdym przypadku, do tych zawodów bardziej technicznych, jakichś związanych z matematyką, inżynierią, a dziewczynki jednak do tych kierunków bardziej humanistycznych, które są związane, nie wiem, z relacjami, z komunikacją. Natomiast to, z czym ja jakby chcę walczyć, to, że w IT po pierwsze nie ma takiego podziału, tak? Programista też się musi komunikować, a analityk też musi się znać na systemie. A z drugiej strony to jakby mnie się marzy, żebyśmy tak podchodzili do rozwoju dzieciaków i młodzieży, żebyśmy opierali się na kompetencjach i na tym, w czym jesteśmy dobrzy, a nie do czego nas predysponują nasze role społeczne czy nasi rodzice. To prawda. Jak o tym mówisz, pamiętam, że właśnie w podstawówce to była pani od chemii, pani od fizyki, pani od matematyki. Tych mężczyzn było zdecydowanie mniej, więc to faktycznie wygląda na taką zmianę pokoleniową związaną chociażby z tymi komputerami, które się pojawiły w domach. No. Raczej miałem kolegów, którzy mieli komputery niż koleżanki. No to prawda, a u mnie też była pani od chemii, pani od fizyki, tak? Czyli jakby, to nie jest tak, że, nie wiem, czy powinnam o tym mówić, bo to najwyżej wytniecie, dlatego, że akurat tego nie chcę promować, ale chcę to pokazać jako taki zły przykład. Była swego czasu taka afera w Google, gdzie jeden z programistów wypuścił czy jakąś komunikację, maila, gdzieś to poszło szerzej, że kobiety są biologicznie gorzej predysponowane do bycia programistkami. No i to jest jakby też niechlubny przykład tego, że wciąż gdzieś takie głosy się pojawiają, tak? I że wciąż może to jakoś wpływać na postrzeganie kobiet, bo drugim bardzo ważnym powodem, obawą kobiet przed wejściem do świata IT jest to, że my po prostu częściej się obawiamy spróbować. Są też badania, które potwierdzają, że kobiety aplikują na dane ogłoszenia o pracę, gdy spełniają minimum 90% wymagań. Mężczyźni wystarczy, że spełniają 60% i wtedy aplikują. I moje osobiste doświadczenia też to potwierdzają, bo gdy prowadziłam taki webinar o tym, jak wejść do świata IT, jakie są właśnie możliwości stanowisk, bo mam taką misję szerzenia tej wiedzy, żeby właśnie, ale i dla ludzi, żeby wiedzieli, jakie są opcje, ale też dla świata IT, bo pewnie masz więcej otwartych stanowisk niż kandydatów na rynku, więc i biznesowi zależy na tym, żeby ludzi kształcić, tak? W każdym razie po tym webinarze zostawiłam kontakt do siebie, zaprosiłam do możliwości konsultacji CV i kobiety, które do mnie pisały, pytały się, jak ja myślę, czy one mogą aplikować, bo brakuje im tego i tego, a mężczyźni pisali, przesyłam CV na to stanowisko, kropka. Pokazuje to jakąś jednak różnicę, nie? A to jest ciekawe, że o tym mówisz, bo planujemy niedługo odcinek o rekrutacji, bo zresztą będziemy planować sporo rekrutacji i co możemy zrobić właśnie jako liderzy, którzy planują tę rekrutację, czy chociażby przygotowują te ogłoszenia, żeby mieć pewność, że kobiety chętniej będą się aplikować na takie stanowisko. No to ciekawe pytanie, wiesz, bo jakby nie zastanawiam się nad tym, co zrobić na poziomie ogłoszenia, ale to fajny pomysł, że może gdzieś na poziomie ogłoszenia jakoś tak je skonstruować, żeby od razu, zachęcić te osoby, które nie spełniają w 100% wymagań, albo pisać o takich wymaganiach bardziej kompetencyjnych, a nie technicznych, tak? W stylu nie skupiać się tak bardzo na przykład na technologiach, które są do pozyskania, tak? Ta wiedza jest do zdobycia, a na tym obszarze takim kompetencyjnym, który jest też tak naprawdę niezależny od płci, tak? Bo zakładam, że to nie chodzi o to, żeby teraz na siłę zatrudniać kobiety i żeby był parytet, tylko żeby była jak najlepsza osoba na danym stanowisku, i żeby jednak była różnorodność w zespole, bo ta różnorodność jest kluczowa, żeby był efekt i synergia i innowacje w zespole. Tak, zdecydowanie. Mamy dobre doświadczenia z tym, że te zespoły, które są bardziej różnorodne, to jednak widać, że jest tam więcej pomysłów, jakiś taki lepszy taki klimat do innowacji chociażby.
A mówiąc o tych ogłoszeniach, to no też tak obserwuję, że dostajemy zgłaszać do nas bardzo wielu kandydatów, którzy po prostu nie spełniają wszystkich naszych oczekiwań, ale mimo wszystko się zgłaszają. A w przypadku kobiet, które się zgłaszają, to faktycznie widać czasami taki opór, czy taką rezerwę, czy takie tłumaczenie się wręcz, że no nie spełniam tutaj wszystkich oczekiwań, ale no może porozmawiajmy, może coś z tego wyjdzie, ale to jest zdecydowanie rzadziej niestety. Tak, no to jest właśnie, nie chcę mówić, że problem kobiet, tak, bo jakby to jakby nie jest nasz problem, tylko skąd się to wzięło, ale odkąd trochę interesuję się tym tematem, to zauważam też to na różnych innych płaszczyznach. Na przykład jestem też namiętną fanką podcastów i słuchajcie, jak słucham podcastów prowadzonych przez kobiety, które na przykład rozpoczynają jakiś kanał, to zawsze na początku jest: zwróćcie mi uwagę, co robię źle, z góry przepraszam, bla, bla, bla. Ja dostaję wtedy po prostu białej gorączki, bo żaden podcast męski się tak nie zaczyna. Męskie podcasty zaczynają się: tutaj subskrybujcie, tu polajkujcie, zaproście znajomych, jedziemy z tematem. Fajnie by było, żebyśmy my jako kobiety nabrały trochę więcej odwagi i wiary w siebie, bo kompetencyjnie no niczym się nie różnimy, tak? No też nie chcę powiedzieć, że jesteśmy z jakiegoś powodu lepsze, bo to też nieprawda. Myślę, że się po prostu świetnie uzupełniamy. To prawda. A propos tego, co mówisz, właśnie takiego przepraszania czy usprawiedliwiania się, rozmawiałem ostatnio dużo o tym z moją żoną Anią. Poczytała książkę. Pozdrawiamy, Ania. Tak, mamy w naszej biblioteczce książka Doroty Warakomskiej. Pokazuję do kamery. I właśnie ona tam zwraca na to uwagę, że kobiety właśnie często przepraszają, mimo że nikt nie oczekuje tych przeprosin. Dokładnie. I w jakiś sposób obniżają ten swój wizerunek, a mężczyźni jednak wchodzą i nie obchodzi ich często, czy ktoś odbierze ich tak czy inaczej. No ale myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że możemy się tego od mężczyzn uczyć, tak? No bo właściwie dlaczego z góry zakładać, że coś zrobimy źle, tak? No a jak zrobimy źle? No okej, no każdy czasem robi coś źle, tak? No jest to zupełnie normalne i naturalne. No nie jestem socjologiem ani antropologiem i nie wiem skąd, jakby tak wiesz, nie wiem jaka jest geneza tego problemu. Myślę, że on jest bardzo ciekawy i bardzo fajny. Pewnie trochę kultura, trochę nasze role społeczne na pewno ma na to duży wpływ. Rzecz, o którą chciałem Cię zapytać, to robisz świetną karierę w branży IT, w firmie IT i wpięłaś się po szczebrach kariery. Masz teraz wysokie stanowisko z literką C na początku. Więc wysokie C. Tak. Corner office. Masz corner office? Nie. Ja nie mam osobnego gabinetu, bo nie chcę siedzieć sama. Okay. Bardzo dobrze. To jest też jedna z rzeczy, o których mówiliśmy w naszych odcinkach. I zastanawia mnie właśnie, jakie były Twoje doświadczenia w tej Twojej ścieżce kariery, w pięciu się po szczeblach, gdzie na pewno w firmie IT miałaś do czynienia pewnie głównie z mężczyznami i wchodziłaś w ten świat. I jakie były Twoje doświadczenia? Jak Ci się udało zajść tak daleko? Nie udało mi się, tylko ciężką pracą do tego doszłam. I śmieję się, ale to są, wiesz, to są też takie drobnostki, które my sami tak o sobie mówimy, tak? Udało mi się, nic mi się nie udało, no z nieba mi nie spadło. Wiesz co, to też jest bardzo ciekawe i fajne pytanie, bo firma, w której pracuję, w niej pracuję 14 lat już będzie. Nie mam porównania. Więc nie wiem, jakby było w innej firmie, tak? I nie umiem powiedzieć, czy pewne trudności, z którymi się borykałam, wynikały stricte, wiesz, z tej branży. Myślę sobie, że na pewno jedną z trudności to była trudność, którą sama sobie nałożyłam, właśnie nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy, że ja sama chciałam, wiesz, udowodnić wszystkim, że się tego wszystkiego nauczę, że będę umiała i potrafiła i pokażę, że ten mój szybki rozwój kariery, że on jest... Trochę miałam takie poczucie, jakbym się musiała z niego tłumaczyć, bo to jest tak, że firma, w której pracuję, jest firmą, jak ja do niej dołączyłam, to było nas 30 osób, teraz jest nas 5000, no i że tak powiem, moja kariera, moje stanowiska też rosły wraz z rozwojem firmy, więc ja w bardzo młodym wieku miałam już na wizytówce menadżer, potem dyrektor i miałam chyba trochę taki syndrom oszusta, tak, że no jak to, no jak ktoś to zobaczy, to sobie pomyśli, no coś tu jest nie tak, tak, i sama jakby właśnie w mojej głowie musiałam przewalczyć to, że to mi się nie udało, że nie spadło z nieba, to nie było szczęście, no szczęścia na pewno trochę też w tym było, no nie oszukujmy się, ale też była za tym ciężka praca. Druga rzecz, która była taką trudnością i chcę o tym powiedzieć dlatego, żeby zachęcić te kobiety, które nas oglądają, żeby o to zawalczyły i zadbały. Mi, tak sobie teraz z perspektywy czasu patrząc, myślę, zabrakło mi takich właśnie kobiecych
wzorców na stanowiskach liderskich, menedżerskich, tak? Bo myślę sobie, nie dzieląc już na kobiety i mężczyzn, że każdy z nas ma jakiś pierwiastek żeński, pierwiastek męski i każdy z tych pierwiastków ma inne mocne strony, które można wykorzystywać do zarządzania zespołem, do bycia dobrym liderem. A ja obserwując inne osoby, zamiast szukać w sobie, co we mnie jest fajne, mocne, na czym ja mogę oprzeć swój styl zarządzania, no to zamiast jakby pójścia w tę stronę, trochę kopiowałam innych, przez co no nie było to ani naturalne, ani nie było to najbardziej efektywne też dla mnie, no i też dla innych osób, tak? I to, co chcę powiedzieć tutaj kobietom i zresztą mężczyznom też, to żeby spróbować znaleźć swój styl zarządzania, tak? Zobaczyć, co ja mam mocnego, co dla mnie jest naturalne i na tym się oprzeć, bo to nie jest tak, że musimy być wszyscy takimi samymi menadżerami, bo nikt od nas tego nie oczekuje, tym bardziej, że w zespole też mamy różnorodne osoby i jeśli mnie czegoś brakuje, to mogę wykorzystać kogoś z zespołu do wsparcia w tym zakresie i na odwrót. Wiem, że też jesteś mentorem, że wspierasz liderów i liderki w swojej pracy, nie tylko w swojej firmie. Więc to, co powiedziałaś o tym szukaniu własnego stylu, moim zdaniem to jest bardzo ważne i wartościowe. Czy możesz powiedzieć parę słów na temat tego właśnie, no jak można zacząć szukać tego swojego stylu? Czy to jest metoda prób i błędów, czy można w jakiś taki sposób, jest na to jakiś pomysł? No to ja znów nie powiem tak, że mam jakąś złotą receptę. Może ktoś ma, ale ja jej nie mam. Ja mogę się podzielić tym moim doświadczeniem i tym jakby jak mnie się wydaje, że fajnie do tego podejść. Ważnym aspektem jest to, żeby wiedzieć. To znaczy, żeby wiedzieć, jakie są możliwości, tak? Czyli właśnie to, żeby chociażby wiedzieć, jakie są stanowiska w IT, żeby je rozumieć i wiedzieć, z czym one się wiążą. Druga rzecz, jak już wiemy, w którą stronę tak biznesowo, merytorycznie możemy się rozwijać swoją karierę, no to odpowiedzieć sobie na pytanie, w czym ja jestem dobry, co jest moją mocną stroną, jakie są moje mocne kompetencje. No i tutaj mogą nam pomóc różnego rodzaju testy diagnostyczne, które tak naprawdę no, nie mają nas zdefiniować od A do Z, tylko raczej pomóc nam rozwinąć naszą świadomość, tak? I zdać sobie sprawę, okej, no dobra, na przykład, nie wiem, jeśli chodzi o talenty Gallupa, to są moje talenty, na nich spróbuję zbudować moją karierę, będzie to najbardziej efektywne, bo najmniej energii będę musiała w to włożyć i najmniej czasu, żeby na tym jakby wypłynąć na szerokie wody, tak? Można skorzystać też z badania Freeze, DISC-a, no tutaj jakby zestaw narzędzi jest różnorodny, no a potem próbować to meczować jedno z drugim, tak? Próbować meczować możliwości rynku ze swoimi kompetencjami, ale też z tym, co ja chcę robić, co mi po prostu będzie sprawiało frajdę. Więc ja jakby te trzy różne czynniki biorę pod uwagę i do tego zachęcam, żeby zrobić sobie taki rachunek sumienia, żeby po prostu świadomie podejść do zarządzania karierą. Bo czasami jest tak, że po prostu idziemy jak leci, jak się trafi, tak? Otworzy się jakieś stanowisko, zaaplikujemy, zatrudnimy się i jedziemy dalej, a tu potrzeba się na chwilę zatrzymać, zastanowić, zobaczyć, jakie są możliwości, co z tego wszystkiego będzie dla mnie dobre, w czym ja będę dobra, no i wtedy już metodą prób i błędów z odwagą po to sięgać. Jeżeli chodzi o te testy badania osobowości i kompetencji, mówiliśmy o tym w pierwszym odcinku, więc też zobaczycie do tego odnośnik. Joanno, powiedz mi, w jaki sposób liderzy mogą wspierać kobiety w swoich zespołach i w ogóle jak organizacje mogą wspierać kobiety? Po pierwsze, żeby umożliwić im ten rozwój kariery, a z drugiej strony, żeby właśnie wykorzystać ten potencjał, który jest w kobietach i ich specjalne zdolności dla korzyści firmy i zespołu. Nie wiem, to są jakieś specjalne zdolności. Myślę, że każdy z nas ma specjalne zdolności, więc jakby odpowiem na to pytanie w taki sposób, że to, jak możemy wspierać kobiety, to jest tak naprawdę tym, jak możemy w ogóle wspierać pracowników i osoby w naszych zespołach do tego, żeby się rozwijały i żeby wykorzystywały swój potencjał, właśnie dając im czas i przestrzeń na to, żeby odpowiedzieli sobie na te pytania. Pomagając im na przykład w wykorzystywaniu tych testów, czy je współfinansując, czy w ogóle proponując tego typu ćwiczenia, czy nawet jakieś warsztaty zespołowe, bo nawet jeśli w zespole odkryjecie sobie swoje mocne, słabe strony, kompetencje, no to niezależnie od tego, w jaką stronę indywidualne osoby się rozwiną, to też jako zespół będziecie silniejsi i będziecie efektywnie pracować. Więc to bym polecała liderom i pracodawcom.
Natomiast wracając do tych specjalnych zdolności i do tego, no właśnie, jakimi szefami czy liderami są kobiety i mężczyźni, no to z tego co wiem, to ty masz do czynienia i z liderkami, i z liderami. No i bym chętnie teraz odwróciła tą naszą dyskusję i zapytała ciebie, czy ty widzisz jakieś różnice, co według ciebie się sprawdza i jak ty na przykład wspierasz kobiety w tej drodze zawodowej? Pierwsza rzecz jest taka, że nie widzę takich różnic znaczących, że kobiety liderki się jakoś widać jakiś schemat, że się znacząco różnią od mężczyzn liderów. Raczej to wynika z osobowości, z jakichś takich z cech człowieka, a nie związanych z płcią. Dokładnie. Więc nie widzę różnic płciowych. Mamy zarówno kobiety liderki, menedżerki, które mają takie cechy, które można mężczyznom przypisywać, że są twarde, tutaj szybkie decyzje podejmują. Są też takie, które bardziej podchodzą w sposób taki empatyczny. Ale tak samo jest z mężczyznami. Mamy mężczyzn, którzy właśnie podejmują szybkie, twarde decyzje, a mamy mężczyzn, którzy są bardziej empatyczni. Więc nie widzę tutaj różnic, które można by tak płciowo zaszufladkować. Ale też czasem odnoszę wrażenie, że żyjemy czasami w takich bańkach, że problemy świata nie widzimy tych problemów, które są w prawdziwym świecie. Jeżeli chodzi o wspieranie kobiet, to nie wspieramy kobiet szczególnie, bo wspieramy po prostu ludzi, wspieramy pracowników. Natomiast faktycznie zauważyłem to, o czym ty mówiłaś, że często kobiety są takie mniej pewne siebie i trzeba je bardziej zachęcać do tego, żeby objęły na przykład stanowisko menedżerskie. Trzeba im pokazać, że potrafią, że są w stanie wykazać, że w przeszłości właśnie pokazały, że mają te liderskie zdolności, umiejętności i udowodniły. W przypadku mężczyzn jest odwrotnie, bo to raczej oni mówią, dobra, zobacz, potrafię, umiem, dawaj stanowisko i podwyżkę. Czyli taka jakby realna ocena kompetencji i umiejętności poszczególnych osób, niezależnie od tego, kto bardziej się pokazuje, tak? Czyli takie dochodzenie gdzieś tam do sedna. Jakby moja taka jedna mentorka bardzo lubi, jak mówi, że kobietom trzeba dmuchać pod skrzydła, tak? Czyli właśnie po prostu trochę je czasem wesprzeć i zachęcić. I to powiedziałeś, że nie robicie nic szczególnego, ale to jest bardzo ważne, bo to jest prosta rzecz, a robi różnicę. Zdecydowanie. To jest coś, co w ogóle jest obowiązkiem lidera, żeby każdemu, niezależnie od płci, chociaż wiedząc, że kobietom może czasami trochę bardziej trzeba w tym pomóc, tak jak mówi twoja mentorka, że trzeba tych pracowników właśnie tak wznosić, szukać tych ich pozytywnych cech, wiedzieć o nich więcej niż oni sami wiedzą. Też jest kilka zasad z książki Multipliers, o której mówiliśmy w poprzednich odcinkach i w tym przypadku warto, żebyśmy ją jeszcze raz polecili. To jest właśnie szukanie tych mocnych cech w pracownikach, wyznaczanie im celów, które są trochę powyżej ich możliwości, tak żeby mogli je zrealizować i pokazać, że mogą. Im pokazać, że mogą, Tak. żeby zobaczyli, że mogą. Tutaj jeszcze to, co widzę, to jest właśnie ten syndrom oszusta. Czyli, że nie tylko kobiety, ale zdarza się to również kobietom. Teraz myślę o jednej koleżance, z którą ostatnio rozmawiałem, że ona sama nawet zidentyfikowała w sobie, że ma ten syndrom oszusta, bo wydaje jej się, że oszukuje wszystkich, albo że wszyscy za bardzo ją gdzieś wynoszą, a ona wcale tego nie potrafi. Jak sobie radzić z takim syndromem oszusta? O matko, to jest trudne pytanie, bo syndrom oszusta jest mi niestety też znany. Wiesz co, to co na przykład mnie pomagało, bo na szczęście teraz mam z nim mniej do czynienia, ale niestety wciąż się pojawia, to też taka bardzo prosta rzecz, proste ćwiczenie, na przykład wypisanie sobie czarno na białym, punkt po punkcie projektu, które się zrealizowało, lat doświadczenia, jakie się ma za sobą, kompetencji, które się posiada, jakby zrobienie sobie takiego rachunku sumienia i zobaczenie na przykład na jednej kartce, ile tego jest. Albo zderzenie tego z innymi osobami, bo często też jest tak, że nam się wydaje, że jak my coś wiemy, zgłębiamy jakiś temat, to że wszyscy inni też to wiedzą, tak? Mamy takie poczucie, nie wiem jak ty masz, ale jak ja chyba dopiero w liceum się zorientowałam, że to nie jest tak, że każdy po podstawówce idzie do liceum, a potem idzie na studia i że każdy zna angielski, tak? A długo żyłam właśnie w takiej bańce, gdzie to, co mnie spotykało, wydawało mi się, że jest udziałem wszystkich osób i że to jest taka ścieżka każdego. No i podobnie jest tutaj, kiedy, nie wiem, ja na przykład mam tak, jak prowadzę
Mam takie jedno szkolenie z efektywnego zarządzania dla menadżerów, wprowadzające tych menadżerów do roli lidera, to za każdym razem przed tym szkoleniem myślę sobie, Boże, przecież to jest takie proste, oni przecież to wszystko już wiedzą. No a oni tego nie wiedzą, bo oni są tam pierwszy raz, to ja to prowadzę po raz 50. I takie po prostu myślę, że to, co jest jednym z ważniejszych elementów w ogóle w rozwoju, to jest świadomość, czyli zdawanie sobie z tego sprawy, tak? Nawet nie trzeba jakoś z tym specjalnie walczyć, tylko uznać, że tak jest, tak? I okej, dobra, tak jest, trudno, jedziemy dalej. I to jest ważne i zarówno przy tych mocnych stronach, przy uświadamianiu sobie, czego ja chcę, w czym jestem dobry, więc dla mnie jakby świadomość jest podstawą, no a żeby była świadomość, no to musimy świadomie na to dedykować sobie czas, tak? Żeby się poznawać, żeby słuchać sobie chociażby takich rozwojowych podcastów, czytać książki i zderzać to ze sobą i gdzieś tam otwarcie samemu ze sobą o sobie rozmawiać. Podoba mi się to, co powiedziałaś o takim podsumowaniu swojej kariery, swoich osiągnięć. Czasami pomaga pójście na przykład na rozmowę rekrutacyjną, bo to jest moment, kiedy trzeba się sprzedać, kiedy trzeba podkreślić te swoje pozytywne cechy i to jest czasami taki moment właśnie uświadomienia sobie tego, że wow, robię fajne rzeczy. Też to, co wspomniałaś o tym, że czasami nie chcemy się dzielić tą wiedzą, bo nam się wydaje, że to są podstawy albo że wszyscy to wiedzą. To jest ogromny problem, gdy chcemy zmusić w cudzysłowie deweloperów na przykład, żeby napisali jakiś artykuł, czy przygotowali prezentację, czy chociażby wypchnąć ich na konferencję, żeby coś powiedzieli. No bo właśnie te osoby, które dużo wiedzą i mają te rozwinięte kompetencje, wiedzę, umiejętności, to często też mają świadomość tego, ile jeszcze nie wiedzą, no i ta świadomość takiej świadomej niekompetencji czasami powoduje, że no uważam, że to jeszcze nie jest idealne i jeszcze nie chcą się dzielić tą wiedzą. A to prawda, bo to można jakby właśnie pójść też w tę drugą stronę, tak? Pamiętam, kiedyś miałam takie dyskusje z koleżanką, jak rozmawiałyśmy o tym, czy nie byłoby łatwiej żyć, gdyby się było trochę bardziej ograniczonym i człowiek by się tak nie martwił wszystkim, no bo nie miałby aż takich różnych rozkmin w głowie i analiz, tak? Więc coś w tym jest, tak? Jak sobie zdajemy sprawę, jak zgłębiamy jakiś temat, że jeszcze tyle tego przed nami, to faktycznie może też się pojawić takie poczucie, że to nie, może jednak już nie jestem ekspertem, bo tych ekspertów jest, eksperci jednak wiedzą więcej, nie? Jest trochę różnych inicjatyw, które wspierają kobiety w naszej branży, czy podcastów, właśnie książek, szkoleń. Czy jest coś, co mogłabyś szczególnie polecić, albo co uważasz, że jest szczególnie wartościowe dla kobiet, które chciałyby wejść do naszej branży, albo chciałyby rozwijać swoją ścieżkę kariery taką liderską właśnie? To tak, to jakby zanim powiem o tych inicjatywach takich stricte z obszaru IT, to powiem też o co ja generalnie polecam, tak? Bo połowa kobiet nie zmienia branży na IT ze względu na to, że nie wiedzą od czego zacząć. I tutaj polecam zahaczenie się w jakiejś firmie IT, rozpoczęcie pracy od jakiegoś nawet stanowiska pozatechnicznego i zorientowanie się, na czym polega, poznanie tych projektów, tak? My na przykład u nas w firmie mamy bardzo wiele przypadków kobiet, które zaczynały stanowiska od specjalisty do spraw dokumentacji technicznej na przykład, tak? Po polonistyce, a teraz są kierowniczkami projektów albo analityczkami biznesowymi. No bo najpierw trzeba wejść, zobaczyć, na czym to polega i móc się potem dalej rozwijać, tak? Więc to jest jakiś jeden fajny pomysł na to, żeby do tej branży IT wejść i ją poznać. Jeśli chodzi o inicjatywy takie na rynku, to jest ich całkiem dużo, całkiem sporo. To, co ja przede wszystkim polecam, ja ogólnie jestem zwolenniczką mentoringu, czyli takiej relacji 1 na 1. Polecam sobie poszukać jakiejś mentorki z branży IT, odezwać się, nawet jeśli to nie jest jakiś oficjalny program, a nuż widelec, ktoś się zgodzi, żeby z nami trochę popracować. I też polecam takie programy, które właśnie opierają się na mentoringu. Teraz chyba Women in Technology, chyba nawet dzisiaj jest start ich programu Let's Solve IT, chyba tak to się nazywa. Dzisiaj, czyli 13 lutego, kiedy nagrywamy ten odcinek, który właśnie ma polegać na mentoringu. Jest sporo takich inicjatyw też oddolnych, kojarzę też inicjatywę, nie pamiętam jak nazywa się autorka tej inicjatywy, Dare IT i tam też jest program mentoringowy. No mamy te wszystkie różne organizacje typu Karotki, Geek Girls. Całkiem sporo tego jest, więc wydaje mi się, że jest w czym wybierać. I to, co ja bym poleciła, to kierować się takim kryterium, że jednak jest to stowarzyszenie, którego celem jest edukacja, tak? A nie jakieś
osobne firmy, które przy tej okazji chcą sobie zrobić dobry PR, że wspierają kobiety, bo to czasami jest po prostu tylko PR i żeby tutaj szukać, gdzie jest faktycznie ta merytoryka. Dziękuję. Zbierzemy dla Was linki i oczywiście umieścimy w materiałach do tego odcinka, żebyście mogły sobie zobaczyć. Chciałbym, żebyś powiedziała parę słów takiego właśnie podsumowania dla dziewczyn, które nas oglądają, dla kobiet, które nas oglądają. Co byś mi powiedziała? O matko, to trudne zadanie. No ja bym chyba trochę powtórzyła to, co mówiłam wcześniej, czyli zastanówcie się najpierw, dziewczyny, w czym jesteście dobre. Czyli co Wam sprawia frajdę, ale też co jest takimi kompetencjami, umiejętnościami, które przychodzą Wam w naturalny sposób, bo wtedy będziecie po prostu najbardziej efektywne i będziecie najmniej energii na to spalać, żeby osiągnąć sukces. Sprawdzajcie, nie bójcie się. To, że ktoś Was nie przyjmie na jakieś stanowisko, no trudno, to przyjmie Was ktoś inny. Wywalmy ten syndrom oszusta z naszej głowy, zapisujmy sobie nasze sukcesy, dokonania, przekonujmy się, że tak naprawdę możemy tyle samo co mężczyźni, bo też nie chcę tu jakby robić żadnych podziałów, no bo rozmawiamy stricte o kobietach, ale jesteśmy wszyscy tak samo zdolni i tak samo możemy wiele osiągnąć, czasami tylko w różny sposób. Sprawdźcie sobie, z czym Wam po drodze, rozpoznajcie sobie możliwości, jakie są na rynku, poświęćcie przede wszystkim na to chwilę, dajcie sobie na to czas, zadbajcie o siebie, no i co? No i działajcie. Życzę Wam powodzenia. My również życzymy Wam powodzenia. Dziękujemy, Joanno, za odwiedzenie nas. Dzięki, Krzysztofie, za zaproszenie jeszcze raz. Mam nadzieję, że się zobaczymy w przyszłości jeszcze. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.